Dzisiaj pokażę Ci, jak nie robić maslapa. Przez te 5 najczęstszych błędów ludzie stoją w miejscu miesiącami. Sprawdź, czy nie robisz któregoś z nich. Zaczynamy od klasyki, czyli chicken winga. Jedno ramię wchodzi na górę, drugie zostaje z tyłu i chwilę potem dołącza i wygląda to, jakbyś walczył o życie, a twoje barki właśnie prosiły o pomoc. Skąd się bierze? Najczęściej z braku siły, by poprowadzić ruch wystarczająco wysoko. Zamiast tego ciało szuka skrótu, zarzucasz jeden bark przed drążek, co pomaga ci się chwilowo utrzymać na górze, płacąc ogromnym obciążeniem tego barku, a przy regularnym powtarzaniu to prosta droga do kontuzji, no i szczerze, nie wygląda to najlepiej. Drugi błąd jest bardzo powszechny. Podciągasz się pionowo w górę, drążek blokuje cię w przejściu i próbujesz w ostatniej chwili przekładać nadgarstki. Spoiler, już trochę na to za późno. Nadgarstki nie przekładają się same z siebie w ostatniej chwili. Do tego potrzeba albo false gripu od początku, który uprości przełożenie ich, albo odpowiedniego toru ruchu, czyli po łuku, a nie pionu. Kolejny przypadek jest taki, że osoba robi wszystko dobrze, ale do pewnego momentu, bo gdy już jest pod koniec ruchu, zamiast wypchnąć się kawałek wyżej i pochylić nad drążkiem, przyciąga się do niego, blokując cały ruch. Zatem więcej cierpliwości. Kieruj się wysoko i gdy osiągniesz swój maks, pochyl się. Jeśli twój maks wysokości jest słaby i czujesz, że nie dajesz rady wyżej, popracuj nad eksplozywnością. Im szybszy ruch, tym łatwiejsze przejście. Ten błąd jest trochę frustrujący, bo ciężko go na początku wychwycić samemu. I dotyczy on osób, które wykonują dynamiczny ruch, aby uprościć wejście na drążek. I jest to za wczesny timing, osoba kieruje się w górę w połowie bujnięcia w przód i jest za wcześnie, żeby ciało mogło pójść w tył, więc dynamiczny ruch się blokuje. Lub za późny timing, osoba jest w połowie bujnięcia w tył i dopiero wtedy wykonuje kipa, a odpowiedni moment minął, pęd w górę i w tył już znacząco zniknął i zostaje walka siłowa bez żadnej pomocy z dynamiki. I na koniec odlatywanie skrzydełkami, znaczy się zarzucenie łokciami na górę. Technicznie osoba jest na górze i można by to było nazwać maslapem, ale łokcie idą silnie na zewnątrz, klatka się garbi i cały ruch wygląda jak wspinaczka na płot. W chicken wingu dzieje się dokładnie to samo, tylko z jednym łokciem, który wchodzi jako pierwszy na górę. I tak jak już mówiłem, kiedy nie trzymasz łokci przy ciele, a twój staw ramienny jest w silnej rotacji wewnętrznej, to mocno go obciążasz w dużym rozciągnięciu, ryzykując kontuzją. I oba te błędy pokazują brak mocy, żeby wyjść wystarczająco wysoko. To teraz już wiesz, czego nie robić, ale co robić zamiast tego? Jeśli chcesz mieć gotowy plan, który przeprowadzi cię przez maslapa krok po kroku z rozpiską każdego treningu, to mam dla ciebie e-booka. 6 tygodni, konkretny schemat, teoria i plan treningowy w jednym miejscu. Sprawdź link w opisie. Zostaw lajka, jeśli materiał był pomocny, zasubskrybuj, żeby nie przegapić następnych materiałów o maslapie. Trzymaj się i do następnego!